Wyobraź sobie, że czas nagle staje w miejscu. Silniki aut milkną, ptaki zamierają w locie. A ty zostajesz sam na sam ze swoim sumieniem. Widzisz każdy swój błąd, każdy grzech i każdą krzywdę wyrządzoną innym. Tak, jak widzi to Bóg. To nie jest opis staniego horroru. To zapowiedź ostrzeżenia z Garabandal. Wydarzenia, które ma dotknąć każdego człowieka na planecie bez wyjątku. Dlaczego Kościół oficjalnie milczy, choć papieże w tajemnicy badali te akta? I co wspólnego z tym wszystkim ma Polska, która według mistyków ma być iskrą przygotowującą świat na ostateczny reset? Zostań do końca, bo to, co usłyszysz, może sprawić, że dzisiejsza noc nie będzie już taka sama. Wszystko zaczęło się w 1961 roku w San Sebastián de Garabandal, małej kamiennej wiosce w hiszpańskich górach. 4 dziewczynki, Conchita, Mariloli, Jacinta i Maricruz, doznały serii wizji, które trwały 4 lata. To, co tam się działo, wymykało się logice. Dziewczynki wpadały w ekstazy. Biegały tyłem z niewiarygodną prędkością, a ich ciała stawały się ciężkie jak z ołowiu. Lokalny lekarz, ateista, po zbadaniu ich stwierdził jedno. To nie jest choroba psychiczna. Tu dzieje się coś, czego nauka nie zna. Świat oszalał na punkcie Garabandal. Tłumy pielgrzymów, dziennikarzy i sceptyków zjeżdżały się, by zobaczyć dziewczynki, które nie mrugały oczami, gdy świecono im prosto w źrenice mocnymi lampami. Kłuły się igłami, nie czując bólu. Ale to nie cuda były najważniejsze. To było orędzie. Maryja miała im przekazać 3 etapy, które czekają ludzkość. Ostrzeżenie, cud i karę. To pierwsze, El Aviso, ma być globalnym przeżyciem mistycznym, które wstrząśnie fundamentami ateizmu. Czym właściwie jest to słynne ostrzeżenie? Według Conchity, głównej wizjonerki, będzie to zjawisko astronomiczne, widoczne na całym niebie, ale odczuwalne wewnątrz duszy. To oświecenie sumień. Każdy człowiek, niezależnie od wiary, zobaczy stan swojej duszy. Ma to być akt miłosierdzia. Ostatnia szansa na nawrócenie przed nadchodzącym oczyszczeniem świata. Brzmi to jak religijny fanatyzm? Być może. Ale dlaczego o podobnych wydarzeniach pisała polska święta Faustyna Kowalska? Tu zaczynają się schody dla sceptyków. Jeden z największych mistyków XX wieku, święty ojciec Pio, wierzył w Garabandal. Kiedy wizjonerki zapytały go o zdanie, odpowiedział: dziewczynki z Garabandal widziały prawdę. Przed śmiercią miał wysłać Conchicie swój własny welon, który spowijał jego ciało. Dlaczego święty, który czytał w ludzkich duszach, popierał objawienie, którego biskupi nie chcieli uznać? Czy wiedział coś, czego my wciąż nie rozumiemy? Oficjalne stanowisko Kościoła jest ostrożne. Nie stwierdzono nadprzyrodzoności. Ale to tylko połowa prawdy. Papież Paweł VI osobiście spotkał się z Conchitą i powiedział jej: Garabandal to najpiękniejsza historia ludzkości. Z kolei Jan Paweł II w liście do jednego z badaczy napisał: niech orędzia z Garabandal zostaną rozprzestrzenione w sercach ludzi. Dlaczego zatem oficjalnie wciąż panuje dystans? Czy Kościół boi się wywołać panikę, zapowiadając wydarzenie, które zmieni bieg historii? Wizjonerki podały konkretny znak, po którym rozpoznamy bliskość ostrzeżenia, gdy komunizm powróci i świat zostanie nim zalany. W latach 60. myślano, że chodzi o ZSRR, ale dziś badacze wskazują na nową formę komunizmu. Cyfrową kontrolę, ograniczanie wolności i walkę z wiarą pod płaszczykiem postępu. Czy orędzie z Garabandal właśnie teraz, w latach 20. XXI wieku, staje się boleśnie aktualne? Czy to zalanie komunizmem dzieje się na naszych oczach? Przejdźmy do wątku, który najbardziej rozpala polskie komentarze. W dzienniczku świętej Faustyny czytamy: z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje. Wizjonerzy z Garabandal wielokrotnie wspominali o kraju ze wschodu, który zachowa wiarę w czasach wielkiego zamętu. Czy to Polska ma być tym duchowym zapleczem podczas ostrzeżenia? Czy nasza historia cierpienia
przygotowała nas do roli przewodnika w tych mrocznych czasach. Ostrzeżenie to tylko początek. Rok po nim, w czwartek, o godzinie 20:30 w Garabandal ma wydarzyć się wielki cud. Na niebie pojawi się znak, którego nie da się sfotografować, ale będzie go można dotknąć. Chorych uzdrowi, a niedowiarków nawróci. Zostanie tam na zawsze jako trwały ślad. Conchita zna dokładną datę i mają ogłosić światu na 8 dni przed wydarzeniem. Czy to możliwe, by tak precyzyjna zapowiedź była tylko kłamstwem? 4 wiejskich dziewczynek? Jeśli ostrzeżenie i cud nie zmienią ludzkości, nadejdzie kara. Wizjonerki płakały, widząc tę część orędzia. Opisywały kule ognia spadające z nieba i zniszczenie, jakiego świat nigdy nie zaznał, ale zaznaczały jedno. To nie jest wyrok przeznaczenia. To ostrzeżenie, przed którym można uciec. Jeśli się nawrócicie, kara zostanie złagodzona lub odwołana. To tutaj wybucha największy spór w komentarzach. Czy Bóg naprawdę może zesłać taką karę? Czy to tylko manipulacja strachem? Istnieje jeszcze jedna kontrowersyjna przepowiednia z Garabandal. Matka Boża miała powiedzieć Conchicie, że po Janie XIII będzie jeszcze tylko 3 papieży, a potem nadejdzie kres czasów. To zdanie wywołało popłoch. Liczmy. Paweł VI, Jan Paweł I, Jan Paweł II. Co z Benedyktem XVI i Franciszkiem? Czy kres czasów nie oznacza końca świata, ale koniec pewnej epoki w Kościele? A może interpretacja tej liczby jest znacznie głębsza? Napiszcie, co o tym sądzicie, bo teologowie kłócą się o to od dekad. Wielu naukowców próbowało wyjaśnić ostrzeżenie jako zjawisko astronomiczne. Wybuch supernowej lub zderzenie asteroid, ale żadna teoria naukowa nie tłumaczy, dlaczego mielibyśmy wtedy poczuć ból za swoje grzechy. Garabandal to punkt, w którym nauka spotyka się z metafizyką. To moment, w którym teleskopy stają się bezużyteczne, a najważniejszym przyrządem badawczym staje się ludzkie serce. Czy jesteśmy gotowi na to, by biologia ustąpiła miejsca duchowi? Mamy rok 2026. Od pierwszych objawień minęło 65 lat. Wielu świadków już nie żyje, a o Garabandal mówi się rzadziej. Czy to celowe wyciszanie niewygodnej prawdy? A może to część planu? By ostrzeżenie przyszło jak złodziej w nocy. Gdy świat będzie najbardziej uśpiony i zajęty konsumpcją, Conchita wciąż żyje, mieszka w USA i milczy, czekając na sygnał do ogłoszenia daty cudu. Czy to cisza przed największą burzą w dziejach? Wróćmy do Polski. Jeśli jesteśmy iskrą, to co to oznacza w praktyce? Mistycy mówią o Polsce jako o duchowym szpitalu dla zachodniej Europy. W czasie ostrzeżenia to u nas ludzie mają szukać odpowiedzi na pytanie, co się właśnie wydarzyło. Czy jesteśmy na to gotowi? Czy nasza wiara jest wystarczająco silna, by udźwignąć ciężar bycia drogowskazem dla innych narodów? To pytanie nie jest do historyków, ale do każdego z was. Bez względu na to, czy wierzysz w Garabandal, czy uważasz to za legendę, wizja oświecenia sumień jest uniwersalna. Prędzej czy później każdy z nas stanie przed swoją prawdą. Czy musimy czekać na globalny znak z nieba, by zacząć żyć w zgodzie z samym sobą? A może ostrzeżenie to proces, który już trwa w każdym z nas? Napisz w komentarzu. Czy bałbyś się dzisiaj zobaczyć stan swojej duszy? Czy Polska faktycznie ma do odegrania wielką rolę? Dyskutujcie, ale z szacunkiem. I subskrybujcie, by nie przegapić kolejnych tajemnic, o których milczą media.